Dzień dobry, witajcie. Jak widzicie po tytule tego filmiku, dzisiaj będę mówić, co koniecznie trzeba wysiać na początku roku, w tym roku, ponieważ mamy przepiękną, ciepłą pogodę. Wczoraj nad naszą działką latały klucze z wschodu na zachód. Tak naprawdę nawet ptaki nie wiedzą, czy to już ma przyjść wiosna, czy przyszła zima dopiero przecież. Mam nadzieję, że jednak pogoda się unormuje i ta zima jednak będzie zimą, bo jednak wszystkie rośliny zaczną nam się powoli wybudzać, przemarzać później na początku roku, więc lepiej, żeby faktycznie wróciło do normy wszystko. Ale co roku na początku sezonu mówię Wam o tym, że jeżeli chcecie, żeby Wam bardzo ładnie kiełkowała pietruszka, to koniecznie trzeba ją wysiać jak najwcześniej tylko się da. Dlatego dzisiaj nagrywam dla Was odcinek, bo sama przyjechałam tutaj wysiać pietruszkę. Słuchajcie, pietruszka wschodzi bardzo długo, nawet do 3-4 tygodni. Niestraszne są jej przymrozki, więc nie ma o co się tutaj obawiać. Jak pogoda się ustabilizuje, zrobi się już pięknie, słonecznie i ziemia się odpowiednio nagrzeje, to pietruszka zacznie kiełkować. Do kiełkowania pietruszki potrzebne jest cały czas stale wilgotna gleba. Więc jeżeli wysiewamy pietruszkę dopiero gdzieś tam w okolicach marca, to dlatego ona często bardzo słabo wschodzi, ponieważ w marcu, w ostatnich latach przynajmniej, jest nam bardzo ciężko utrzymać stałą wilgotność, prawda? Mamy ostatnio bardzo suche lata i w marcu po prostu ta ziemia już jest dość mocno przesuszona. A teraz, przynajmniej u nas nie było śniegu, a w większości Polski było jednak, cała Polska była zasypana śniegiem, tylko nie Wielkopolska. Także u mnie ziemia jak jest wilgotna, to u Was na pewno też jest wilgotna. Zanim przejdę do tego, jak wysiać pietruszkę, to może jeszcze szybko Wam opowiem o tym, co możecie jeszcze teraz wysiać bądź wysadzić w ogródku na początku roku. Słuchajcie, jeżeli jesienią nie mieliście czasu albo możliwości, albo zapomnieliście wsadzić czosnek ozimy, to teraz jest to naprawdę dobry moment na to, żeby czosnek ozimy jeszcze sobie wsadzić. Mamy pięknie rozluźnioną ziemię, nie jest przemarznięta, także śmiało możecie ją posadzić. Możecie wysiać pietruszkę korzeniową i naciową, chociaż z naciową możecie jeszcze troszeczkę odczekać. Tutaj pod białą włókniną, nie wiem czy to widać w kamerze, ale pod białą włókniną mam moją pietruszkę naciową. Jak nie zapomnę, to za chwileczkę Wam pokażę, jak ona wygląda. Dodatkowo, jeżeli gdzieś tam znaleźliście w swoich altankach cebulki, których nie wsadziliście, czy to będą cebulki kwiatowe, czy czosnki ozdobne, to wszystko możecie jeszcze teraz sobie wsadzić. Możecie też jeszcze na szybko zrobić sobie donicę, te lasagne z kwiatami cebulowymi. Jak zrobić taką donicę z lasagną z kwiatów cebulowych, macie już na moim kanale, ale przechodząc teraz do pietruszki. Słuchajcie, jak wysiewać pietruszkę korzeniową? Albo co siać na początku roku. Zawsze, jeżeli jest taka możliwość, a w tym roku mamy przepiękną, ciepłą zimę, szczególnie początek zimy, możecie wysiać właśnie pietruszkę korzeniową, która zdecydowanie lepiej wschodzi, jeżeli ziemia jest wilgotna. Pietruszka wschodzi od 3 do 4 tygodni, to jest bardzo długo, ale od 3 do 4 tygodni w momencie, kiedy ziemia jest odpowiednio wygrzana. Więc nie myślcie sobie, że jak wysiejemy ją teraz, to ona wzejdzie mi na koniec stycznia. Nie, dopiero wzejdzie, jak ta ziemia faktycznie będzie odpowiednio nagrzana. Nasionka sobie ładnie spęcznieją i będą czekały na dogodne dla nich warunki do kiełkowania. A dwa, że pietruszka generalnie jest odporniejsza na mrozy czy niskie temperatury, więc nawet jeżeli by wzeszła gdzieś tam w lutym, to ona sobie śmiało da radę przeżyć do późniejszego czasu. Tutaj odsunę sobie, a właśnie, zanim wybierzecie miejsce, w którym chcecie wysiać teraz w styczniu swoją pietruszkę, najpierw sprawdźcie, przypomnijcie sobie, co rosło w Waszym ogródku, w jakim miejscu. Chodzi o to, żeby wysiać pietruszkę w odpowiednim dla płodozmianu miejscu. Jeżeli nie wiecie, co to jest płodozmian, to bardzo zachęcam Was do tego, żeby poszerzyć informacje na temat płodozmianu, ponieważ płodozmian to jest odpowiednie wysiewanie bądź sadzenie odpowiednich grup roślin, czyli na przykład dyniowate, strączkowe, kapustne, po sobie co kilka lat, aby w naturalny sposób wyeliminować szkodniki oraz choroby. Oczywiście nie wszystkie, ale większość. Także jeżeli chcecie
wyeliminować w naturalny sposób, żeby używać mniej środków ochrony roślin w sezonie, to warto się przyłożyć do tego, żeby rozplanować swój ogródek warzywny. W zeszłym roku wydałam dla Was poradnik o płodozmianie, w którym dokładnie wszystko opisałam. Opisałam grupy warzyw, grupy tutaj jak to wszystko wysiewać po kolei z wieloma przykładami. Ten poradnik stał się bestsellerem, także zbiera bardzo dużo pozytywnych opinii. Także kto jeszcze nie ma poradnika o płodozmianie, to zachęcam, żeby sobie zamówić, a jeżeli nie chcecie zamawiać, to po prostu słuchajcie po kolei w filmikach, co gdzie mówię, co po czym będę wysiewać, bo oczywiście też zawsze się staram, żeby tutaj każdemu pomóc. Ale zachęcam Was do tego, żeby jednak przysiąść do płodozmianu i zanim będziecie sobie wysiewać gdzieś tam swoje warzywa, to najpierw sobie to rozpisać wszystko, co w konkretnym sezonie chcecie właśnie gdzie powysiewać, spisać sobie listę, jakie warzywa, jakie tutaj zioła czy coś chcecie sobie w swoim ogródku warzywnym w danym sezonie uprawiać, a następnie rozrysować sobie, co gdzie rosło w poprzednim sezonie i dopiero wtedy planować swój ogród warzywny na ten sezon, w którym będziemy teraz wszystko uprawiać. Dzięki temu naprawdę dużą część szkodników i chorób wyeliminujecie. Prostym przykładem, jeżeli na przykład będziecie uprawiali marchewkę w tym samym miejscu, gdzie rosła w poprzednim roku i była zaatakowana połyśnicą marchwianką, to jest bardzo duża szansa na to, że kolejny rok bardzo wcześnie ta połyśnica marchwianka będzie wżerała się w Waszą marchewkę jesienią. Dodatkowo, jeżeli na przykład gdzieś tam uprawialiście ogórki i miały mączniaka, to bardzo szybko w kolejnym sezonie też tego mączniaka będą łapać. A jeżeli złapią, no to żeby zebrać cokolwiek, będziecie musieli je opryskiwać przeciw chorobom grzybowym, a jeżeli zmienicie ich miejsce i nie będą rosły właśnie w tamtym miejscu, gdzie chorowały, to jest bardzo duża szansa na to, że jednak te ogórki Wam się uda uprawiać bez żadnych oprysków. Też bardzo ważną rzeczą jest nawożenie. Słuchajcie, no, większość warzyw w ogródku ma duże zapotrzebowania na pokarm i żeby się prawidłowo rozwijały, żeby nie łapały nam chorób, muszą po prostu mieć z czego się wyżywić. No i dla przykładu właśnie ogórki czy kapustne, które są świetnym przedplonem przed właśnie warzywami korzeniowymi, bo właśnie warzywa korzeniowe jak pietruszkę i marchewkę wysiewamy w miejscu, w którym w poprzednim roku rosły ogórki i kapustne. I teraz dajmy na to ogórki. Ogórki mają duże potrzeby pokarmowe i żeby odpowiednio nam plonowały, potrzebują dość sporo dawki nawozów. No i generalnie ogórki, cukinie, dynie mają płytkie systemy korzeniowe. Jak wyrywacie na jesień, widzicie, że one właściwie rosną pod ziemią, a ziemię nawoziliście, więc te wszystkie nadwyżki nawozów spadły w głębsze partie ziemi, z których właśnie pietruszka i marchewka sobie wyjedzą. Dodatkowo marchewka świetnie działa jako właśnie taki rozluźniacz gleby, czy pietruszka, swoimi z tym korzeniami przebijają się w głębsze partie ziemi i ładnie tą ziemię na dole rozluźniają. Dla mnie to jest bardzo istotne, ponieważ mój ogródek już od wielu lat uprawiam w sposób bez przekopywania. Ja nie przekopuję moich grządek na wiosnę i dzięki temu właśnie, że stosuję płodozmian, ta gleba gdzieś tam tymi korzeniowymi jest rozluźniana bardziej. Dobra, koniec gadania, chodźcie, pokażę Wam, jak wysiewam pietruszkę. W tym miejscu, w którym tutaj widzicie, w zeszłym roku rosły ogórki. Rządek tutaj z boczku całkiem mam przeznaczony na poziomki, które sobie w tym miejscu rosną nawet 4 lata, czasami nawet 5. Zobaczymy, jak się będą sprawować. Jak widzicie, na jesień ja tutaj wysypałam dość sporą ilość kompostu, ponieważ ja moją glebę nie przekopuję, ale ją nawożę zawsze jesienią kompostem, żeby właśnie dokarmić glebę jeszcze dodatkowo i wyściółkować. Ale przez to, że mamy taką piękną, ciepłą jesień i zimę, chwasty tutaj też mimo wszystko się pokazują. Można, żeby chwasty nam tutaj nie przerastały, można sobie glebę na przykład na jesień położyć na tej glebie kartony albo na przykład jakąś czarną włókninę, która jeszcze dodatkowo przez promienie słoneczne będzie powodowała, że ta gleba ogrzeje się szybciej, no ale ja tutaj, jak widzicie, tylko wysypałam kompost, taki dobrze przerobiony, nic więcej. Z grubsza zbiorę sobie to motyką. Tu zbiorę te wszystkie liście, które mi opadły od żywopłotu, który mam obok. Tak lekko to wszystko poderwę. Mój kantorek pęka w szwach, słuchajcie, jak to u każdego właściwie ogrodnika na początku roku. I znalazłam tylko te stare grabki, które gdzieś tam leżały z boczku w ogródku. Ale jeszcze działają, więc można je użyć. To całe zielsko sobie wybiorę. Ja należę do osób, które zielsko wyrywają razem z korzeniami. Dzięki temu nie odrasta mi już później.
Ale fajnie, w końcu można, słuchajcie, popracować w ogródku. Jest taka piękna pogoda. Ja widziałam na zdjęciach, które mi przesyłacie, że bardzo dużo osób już teraz właśnie na początku roku przekopało swoje ogródki albo gdzieś tam już zabieracie się za przesiewanie kompostu i tak dalej. No super, taka ciepła pogoda jest świetna do tego, żeby właśnie już podziałać, już się obudzić ze snu zimowego. Tu jeszcze jakieś zielsko. O. Słuchajcie, ziemię sobie ładnie wyrównuję, bo tutaj, jak widzicie, nie było zbyt prosto. Chociaż ci, którzy mnie oglądają od dłuższego czasu, wiedzą, że u mnie pod linijkę to raczej nic nie jest. A, jeszcze bardzo ważne. Jeżeli swoje ogródki przekopujecie na wiosnę, to koniecznie po przekopaniu weźcie deskę i ubijcie tą ziemię, zanim wysiejecie pietruszkę. Pietruszka i marchewka nie mogą być wysiane na taką bardzo spulchnioną, przekopaną i zagrabioną glebę, ponieważ przy pierwszych, lepszych, większych opadach deszczu te nasiona wbiją się za głęboko w glebę i nie będą kiełkowały. To jest bardzo ważne przed wysiewem właśnie. Albo zostawcie przekopaną glebę na 2-3 tygodnie, albo do pierwszego większego deszczu, który po prostu spowoduje, że ta gleba opadnie, albo właśnie ubijcie deską. Kiedyś, 100 lat temu, na początku tego kanału pokazywałam Wam właśnie, jak jeszcze z brzuchem ciążowym na świeżo takiej przekopanej grządce, gdzie wtedy jeszcze kopałam, to już było, jejku, z 7-8 lat temu, albo nawet z 10 lat temu, to właśnie pokazywałam, jak udeptuję właśnie deską, żeby te nasiona nie wpadały za głęboko w ziemię. Także słuchajcie, za pomocą deski wyznaczam sobie równe linie na głębokość około 1,5 cm. Ja nie mam przekopanych grządek, ale mimo wszystko widzicie, że ja tą glebę mam dość pulchną, jak to zawsze jest na jesień. Te takie zielsko, które mi się tu pokazało, zaraz wybieram, ponieważ później zielsko bardzo szybko rośnie, a pietruszka startuje bardzo długo. Pietruszkę, ponieważ mam grządki podwyższone, wysiewam co 15 cm w takich grządkach. U mnie się to świetnie sprawdza. Jeżeli uprawiacie tak po prostu gdzieś tam na płaskich grządkach, to weźcie pod uwagę, że często używamy motyki, więc warto, żeby te rzędy między jednym a drugim zagonikiem były na tyle szerokie, żeby motyką swobodnie móc sobie tutaj wjechać. Ja później wyrywam zielsko tylko za pomocą rękawiczek, nie używam motyki, także nie muszę się tym sugerować. U mnie co te 15 cm jest rządek. No i bierzemy nasiona pietruszki. Wszystko zależy od tego, jaką pietruszkę lubicie. Ja najbardziej lubię uprawiać pietruszkę berlińską. No i przejdźmy do wysiewania. Słuchajcie, to są nasiona, które mam z poprzedniego sezonu. Obecnie w sklepach internetowych i w sklepach takich tutaj stacjonarnych raczej jeszcze nie ma nasion na aukcjach, ponieważ dopiero te wszystkie firmy z magazynów wywożą do sklepów internetowych, więc tylko mogę się posługiwać moimi nasionami z poprzedniego sezonu. Ale jeżeli przechowywaliście je dobrze, to na pewno jeszcze będą miały zdolność do kiełkowania. Moje są ważne do 2024 roku, także jeszcze śmiało można je wysiewać. Także biorę sobie taką paczkę z nasionami. Moją ulubioną odmianą pietruszki to jest pietruszka berlińska. Ona jakoś tak najbardziej mi przypasowała i sobie wysiewam. Nie za gęsto, tak w odległościach co 3 cm daje każde nasionko. Możecie dawać co 2, żeby po prostu mieć pewność, że te nasionka wykiełkują, a następnie je poprzerywać. Ale nie wysiewajcie też zbyt gęsto, bo jeżeli zapomnicie o przerywaniu, to po prostu ta pietruszka będzie Wam rosła taka mała. Jeżeli macie taką bardzo zbitą glebę, a chcecie przestać przekopywać swoje grządki, to jeżeli jest mało próchnicy w glebie, to ta marchew i pietruszka będą miały trudność, żeby się poprzebijać w głębsze partie ziemi. W takich przypadkach, gdy macie właśnie taką glebę gliniastą, ciężką, to warto nawet bez przekopywania, ale wziąć widły i tymi widłami raz przy razie chociaż spulchnić, żeby te głębsze partie ziemi trochę porozluźniać. No i tak jak tutaj powysiewam, tak za chwileczkę bez filmowania zrobię sobie to na całym zagonie, ale tutaj, żeby Wam pokazać, to po prostu tak lekko przesypuję. Już nie przygniatam, tak zostawiam. Mamy piękne, w najbliższych dniach zapowiadają piękną, słoneczną pogodę z wysokimi temperaturami jak na zimę.
dlatego nie będę tutaj niczym nakrywała. Ale jeżeli Wy będziecie widzieli w prognozie pogody w swoich rejonach, że na przykład ma przyjść duże ochłodzenie, to albo ma być cały czas susza, to warto na grządki, gdzie macie wysianą pietruszkę, rozłożyć białą włókninę. Nie musicie robić żadnych tuneli, wystarczy po prostu ją rozłożyć, obciążyć jakimiś kamieniami, żeby po prostu ta włóknina Wam nie fruwała. A gdzieś dopiero pod koniec lutego tą włókninę ściągnąć, zobaczyć, czy już coś się pokazuje. Także słuchajcie, bierzcie się do pracy. Jeżeli chcecie wiedzieć dokładnie, co wykonać miesiąc po miesiącu, to pamiętajcie o tym, że wydałam poradniki na każdy miesiąc w roku, gdzie macie dokładnie rozpisane, co wysiewać w danym miesiącu, co można zrobić w ogródku. Wszystko macie dostępne. Do zobaczenia.